XIX wiek to czas, kiedy żywiołowo rozwijała się archeologia. Organizowano wystawy, tworzono specjalne muzea. To także początek gromadzenia zbiorów w ramach działającego w Uniwersytecie Jagiellońskim gabinetu archeologicznego. Jakie są najważniejsze elementy kolekcji Instytutu Archeologii oraz jakie jest znaczenie was greckich? Na te pytania odpowie dzisiejszy ekspert. Podziwiając Królewskie Wzgórze, bardzo często pomijamy pewien zabytek, który został tu umieszczony w drugiej połowie XX wieku. Jest to kopia figury Światowita, która została odnaleziona w XIX wieku na Podolu. Jej oryginał był prezentowany na pierwszej wystawie starożytności w Krakowie, a obecnie znajduje się w Muzeum Archeologicznym. Pojęcie starożytności obejmowało wszelkie wiekowe przedmioty, niekoniecznie starożytne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Dr Paweł Gołyźniak, adiunkt w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor monografii Engraved Gems and Propaganda in the Roman Republic and under Augustus. Brał udział w wykopaliskach w Polsce, Bułgarii, Ukrainie i Cyprze. Laureat licznych stypendiów, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN, Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należy starożytna i nowożytna gliptyka, mennictwo czasów Rzymskiej Republiki, dzieje kolekcjonerstwa nowożytnego oraz początki archeologii. Jakie są początki kolekcji starożytności, jeśli chodzi o Instytut Archeologii? Początki kolekcji starożytności są związane w ogóle z początkami archeologii na naszym uniwersytecie i wiążą się z postacią Józefa Łebkowskiego, który w roku akademickim 1863-4 wygłosił cykl wykładów na temat archeologii. To jakby tradycyjnie uważamy za początki jakby archeologii jako dyscypliny naukowej w Polsce i też na naszym uniwersytecie. Natomiast Łebkowski był człowiekiem z ogromną energią, ale też z pewną wizją. Jakby od samego początku jakby on zakładał, że archeologii nie da się nauczać bez zabytków. Dlatego już 3 lata później, bo w 1867 roku, Łebkowski zakłada właśnie gabinet archeologiczny, czyli takie miejsce, do którego miały trafiać różnego rodzaju właśnie zabytki, czy to związane z powiedzmy historią pradziejową Polski i nie tylko Europy powiedzmy, ale też właśnie z kręgów kultur śródziemnomorskich, czyli właśnie ze starożytnego Egiptu, Italii, Grecji, Cypru i tak dalej. I to właśnie był powiedzmy początek. I Łebkowski był też człowiekiem o szerokich kontaktach. Właśnie między innymi na przykład on spowodował, że książę Władysław Czartoryski zdecydował się na podarowanie naszemu Instytutowi Archeologii ponad 200 obiektów, które zakupił na rynku antykwarycznym w Paryżu i one z Hotel Lombard były w 1872 roku wysłane tutaj do nas i trafiły do tej kolekcji. Ta kolekcja jakby organicznie się rozrastała z biegiem czasu, jakby ten XIX wiek, ta druga połowa XIX wieku i w ogóle jakby ta kolekcja jest też bardzo takim ciekawym powiedzmy społecznym zjawiskiem, bym powiedział, ponieważ jakby też jest odzorowaniem pewnych związków różnych ludzi z uniwersytetem. Arystokracja, oficerowie, generałowie, koordynatorzy. Tak, dokładnie. Więc jakby ludzie, którzy kończyli uniwersytet, często jakby wracali tutaj do Krakowa i przywozili różne rzeczy z podróży. I tak jak właśnie Pan na przykład wspomniał o generałach, mamy Karola Stachela, który podróżował w trakcie swoich misji podróżował po północnych wybrzeżach Morza Czarnego i stamtąd właśnie przywiózł nam na przykład kilkadziesiąt fragmentów stemplowanych amfor greckich i tego typu rzeczy, więc jakby to rzeczywiście napływało. Czyli kolekcjonerstwo. A jakie są najważniejsze części składowe tak bogatej ekspozycji? Tak, w sumie na dzień dzisiejszy powiedzmy tych zabytków związanych z kulturami śródziemnomorskimi mamy około 700, więc jakby jest ich całkiem sporo rzeczywiście. I jest to zbiór bardzo zróżnicowany pod każdym właściwie względem, czy to geograficznym, bo mamy zabytki pochodzące i ze starożytnego Egiptu, z Italii, z Etrurii chociażby, prawda? Mamy tutaj kilka przedmiotów brązowych, tak jak to lusterko, chociażby ręczne, czy tam mamy taki dzban brązowy. Ale też jakby najważniejszą częścią tego zbioru jest jednak ceramika, której jest najwięcej i w tym właśnie świetne okazy ceramiki malowanej, atyckiej czy korynckiej. To są takie najważniejsze powiedzmy części zbioru.
To jest oczywiście uzupełnione przez szereg przedmiotów takiego, powiedzmy, z życia codziennego, byśmy powiedzieli, prawda? Mamy też całkiem bogaty zbiór lampek oliwnych chociażby, czy właśnie fragmenty już wspomniane wcześniej amfor transportowych, które służyły do transportu różnych płynnych i sypkich substancji. Ale są też przedmioty o takich, powiedzmy, bardziej niezwykłych funkcjach, takich jak ten tutaj na przykład ryton, który właśnie służył do sprawiania ofiar z wina, powiedzmy, do libacji, prawda? Czyli wylewania wina w trakcie składania ofiary podczas jakichś rytuałów religijnych, więc to są Czyli wszystko... mamy różne kręgi basenu Morza Śródziemnego, jeśli chodzi o pochodzenie eksponatów. A jaki wpływ na powstawanie tak imponującej kolekcji miały postacie wybitnych archeologów, choćby na przykład Piotra Bieńkowskiego? Tak, Piotr Bieńkowski w 1897 roku założył pierwszą w Polsce katedrę archeologii klasycznej i rzeczywiście jakby on też był, powiedzmy, kontynuatorem tej wizji Łebkowskiego i też znów jakby swoją energią, zaangażowaniem sprawiał, że kolejni donatorzy przynosili te swoje dary, czy to z podróży, czy bezpośrednio chociażby przez zakupy. Uniwersytet raczej w niewielkim stopniu dokonywał własnych zakupów, ale w większości to były rzeczywiście donacje i też właśnie na przykład Bieńkowski sam też ze swoich prac, powiedzmy, gdzieś terenowych też czasami przywoził różne rzeczy i one też zasilały tą kolekcję, ona się w ten sposób powiększała. Natomiast coś, co jest też ciekawe, być może w tym zbiorze nie tak, powiedzmy, wartościowe naukowo, ale jest na pewno ciekawostką też społeczną, to jest to, że takie na przykład przedmioty, jak tutaj fragmenty rzekomo murów, kamienic, murów Sergiusza Tulliusza w Rzymie były... Lawa z Wezuwiusza. Tak. Mamy takie właśnie eksponaty, jak na przykład właśnie fragmenty lawy z Wezuwiusza, czy kostki terakotowe albo kostki mozaikowe z Pompejów rzekomo pochodzące. Są to rzeczy, które są pewnym takim, oddają pewien, powiedzmy, klimat tego kolekcjonerstwa XIX-wiecznego. Dzisiaj oczywiście jakby nie do pomyślenia jest wyrwanie jakiegoś fragmentu muru, powiedzmy, i przywiezienie go do innego kraju, czy do Polski, ale no w XIX wieku te rzeczy wyglądały jednak inaczej. Poza tym ludzie, którzy podróżowali, powiedzmy, czy do Rzymu, na Apolu, często, powiedzmy, stykali się z takimi sprzedawcami, którzy te rzeczy oferowali na sprzedaż. Czy one rzeczywiście pochodziły stamtąd, z tego... Tak, to jest inna kwestia. Niemniej jednak jakby jest to pewien ciekawy taki element tego kolekcjonerstwa, więc jakby nie tylko, powiedzmy, arystokracja i, powiedzmy, ludzie, którzy posiadali pieniądze i jakoś interesowali się kolekcjonerstwem, ale właśnie nawet takie małe, ciekawe dary, to wszystko składa się na ten właśnie taki szeroki krajobraz tej naszej kolekcji w tym momencie. Jakie są najcenniejsze części składowe kolekcji znajdującej się w zbiorach Instytutu Archeologii? Tak jak już wspomniałem w poprzedniej części, ta kolekcja jest bardzo zróżnicowana i pod kątem geograficznym, jak i chronologicznym, bo mamy zabytki od epoki brązu aż po późny antyk właściwie. I tak samo jest też, powiedzmy, z tak zwaną jakością, powiedzmy, artystyczną tych zabytków. Natomiast jest też sporo takich obiektów, które rzeczywiście są klasy muzealnej. Jednym z takich ciekawszych zabytków, jeśli chodzi o starożytny Egipt, jest właśnie Stela Imenata. Jest to zabytek wykonany z wapienia, który datujemy na drugą połowę XII wieku przed Chrystusem. Powstał za panowania Ramzesa III, faraona egipskiego. I składa się z takich dwóch pasów, powiedzmy, dekoracyjnych i przedstawia w górnej części boga stwórcę Ptacha egipskiego i ofiarnika po drugiej stronie. Natomiast pod spodem mamy przedstawienie właśnie Imenata, którego poznajemy dzięki inskrypcjom też towarzyszącym, hieroglificznym, towarzyszącym tym przedstawieniom. I chociaż większość tych zabytków, które do nas trafiły dzięki właśnie darom, nie mamy jakby o ich pochodzeniu bardzo dokładnych informacji. Tak, w tym przypadku akurat jest wymienione, że ta stela była zdeponowana w miejscu prawdy, które utożsamiamy z dzisiejszym Deir el-Medina. I w ten sposób jakby jesteśmy w stanie zrekonstruować prawdopodobnie, skąd ten zabytek rzeczywiście pochodzi. Ale też ta kolekcja jest pełna takich, powiedzmy, ciekawych okazów, jak na przykład taki posążek właśnie brązowy, który wydaje się być związany z kulturą chetycką. O dosyć specyficznej proweniencji. Tak, o dosyć specyficznej proweniencji, która tu jest nieco problematyczna, byśmy to tak może eufemistycznie ujęli, ponieważ zabytek został zakupiony w Petersburgu przez Dzieckiego i podarowany do naszego gabinetu w 1881 roku. I znanych jest tylko kilka takich na całym świecie, powiedzmy, podobnych posążków. Natomiast problem z nimi polega na tym, że wszystkie były znalezione w drugiej połowie XIX wieku na terenach południowej Rosji bądź też na terenach Ukrainy.
I szereg badaczy automatycznie poddawało wątpliwość autentyczności tych zabytków, ponieważ Rosja w XIX wieku jest to kraj, który masowo wręcz produkuje falsyfikaty zabytków antycznych. Natomiast w ostatnich latach te badania nad tą kulturą chetycką poszły mocno do przodu i na przykład bardzo podobne przedstawienia wojowników znajdujemy na pieczęciach cylindrycznych związanych z tą kulturą, datowanych na drugą ćwierć drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, co jednak stawia ten zabytek być może jednak w lepszym świetle. Natomiast jest to jeden z takich zabytków, które posiadamy, których nadal stanowi pewną zagadkę i takich zagadek w tym naszym zbiorze jest nieco więcej. Z innych ciekawych rzeczy, które mamy, to na pewno też należy wymienić taką może niepozorną do końca rzeźbę wykonaną z szarego wapienia, przywiezioną przez Stanisława Larysza-Niedzielskiego z Cypru do nas i zdeponowaną u nas w 1927 roku. Przedstawia ona kobietę z dzieciątkiem i jest tak naprawdę ex votum, które było składane przez kobiety ciężarne, albo w celu zapewnienia sobie pozytywnego rozwiązania, albo w podzięce za pozytywne rozwiązanie Afrodycie Kurotrofos. Afrodyta to bogini, która czczona była na Cyprze bardzo szeroko, więc właśnie ten zabytek też prawdopodobnie pochodzi z jednego z takich sanktuariów. Czyli rzeczywiście bezcenne zabytki, ale takie jeszcze jedno pytanie, bo dla laika kolekcja was greckich, które znajdują się w Państwa zbiorach, jest dosyć zbliżona. Natomiast dla specjalisty jest to wręcz kopalnia informacji. Jakie elementy moglibyśmy odczytać z tej kolekcji? Jak powinniśmy ją interpretować? No tak, rzeczywiście, tak jak też już sobie powiedzieliśmy wcześniej, ceramika to jest największa część tego naszego zbioru i rzeczywiście mamy ceramikę od ceramiki powiedzmy mykeńskiej, jeżeli chodzi o Grecję, aż po ceramikę powiedzmy helenistyczną, ale są właśnie wyjątkowe obiekty, tak jak krater dzwonowaty, który posiadamy w naszym zbiorze, przypisywany malarzowi Dinosu, datowany na 420-410 przed Chrystusem mniej więcej i jest on rzeczywiście takim wybitnym przykładem malarstwa greckiego, malarstwa wazowego z okresu klasycznego, już takiego rozwiniętego. Malarz Dinosu był jednym z najlepszych malarzy, powiedzmy, ówcześnie tworzących. I jest to też zabytek ciekawy, ma dosyć bogatą ikonografię, prawda? Mamy przedstawienie po jednej stronie nimfy kąpiącej się i zaskoczonej przez 4 syrenów, a po drugiej stronie mamy 3 młodzieńców, w tym jeden, który trzyma strigillę, czy taki przedmiot służący do oczyszczenia ciała przez atletów po ćwiczeniach. Natomiast to naczynie jest jeszcze o tyle ciekawe, że od spodu, od spodniej strony stopki mamy wyrytą inskrypcję, tak zwane graffiti greckie w języku greckim, które profesor Papuci Wodyka, która jest autorem ostatniego opracowania tej ceramiki, utożsamia być może drugi człon tej inskrypcji z imieniem być może właściciela tego naczynia. Ale oprócz tego mamy też oczywiście szereg innych zabytków, które są bardzo, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ceramikę grecką, ale są też powiedzmy mniej imponujące, bym powiedział, od strony takiej artystycznej rzeczy, ale szalenie ciekawe właśnie od takiej strony archeologicznej, bo dla nas rzeczywiście każdy zabytek to jest kopalnia wiedzy, tak jak Pan powiedział. I mamy na przykład w zbiorze fragmenty imadeł, amfor, które są stemplowane i one świetnie się na przykład sprawdzają też w uczeniu studentów, prawda, te stemple na tych imadłach pojawiają się właśnie, umieszczają je producenci tych amfor. Dzięki nim wiemy, z którego miejsca konkretnie dana amfora na przykład została wyprodukowana. Mamy na przykład taki przykład, gdzie mamy stempel okrągły z wizerunkiem kwiatu róży, który nam wskazuje właśnie na wyspę Rodos jako miejsce produkcji, ale mamy też na przykład takie niepozorne naczynko, tak zwany amforiskos, który pochodzi prawdopodobnie z terenów dzisiejszego Libanu, być może z Tyru, który był takim wiodącym ośrodkiem w I wieku przed Chrystusem, bo tak też datujemy ten zabytek. No i jak widać można też, to jest zabytek, który powiedzmy nie jest zbyt piękny, ale jest szalenie ciekawy, bo właśnie w ostatnich latach przeprowadza się coraz częściej tak zwane badania rezydualne, czyli właśnie tego, co mogło się potencjalnie znajdywać w takim naczyniu. I tu rzeczywiście też ten obiekt w tym momencie jest przedmiotem takich badań i okazuje się, że w tego typu niepozornych naczyniach też przechowywano bardzo drogocenne olejki, perfumy, czy na przykład purpurę eteryjską, pigment, najcenniejszy pigment starożytności, prawda? Więc w ten sposób tego rodzaju zabytki również nas szalenie ciekawią. No i bardzo się cieszymy, że oczywiście staramy się dbać o tą kolekcję jak tylko możemy. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim pokoleniom poprzednim, które zostawiły nam takie bogate dziedzictwo, dzięki któremu możemy teraz też kształcić kolejne pokolenia archeologów, którzy bezpośrednio właśnie, tak jak idąc za tą ideą Łebkowskiego z samego początku,
A dzięki temu kontaktowi bezpośredniemu możemy pokazywać nie tylko piękno, powiedzmy, tych przedmiotów, które też są dziełami sztuki starożytnej, ale też właśnie jakby uczyć ich pewnych aspektów technologicznych, produkcyjnych, coś, z czym oni później też stykają się na przykład na wykopaliskach archeologicznych. Jednym słowem, bezcenna kolekcja, wyjątkowe informacje, które możemy z niej czerpać, a także trzeba podkreślić, że studenci mają wyjątkowe szczęście, mogąc pracować z takimi zbiorami. Dokładnie. Collegium Minus. W tym wspaniałym średniowiecznym gmachu króluje Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj, znając znaczenie kolekcji tego instytutu, aż trudno uwierzyć w przeszłość tego miejsca. Niegdyś uczyli się tutaj muzycy. Sekcja instrumentów smyczkowych i dętych na parterze, a na pierwszym piętrze ćwiczono śpiew operowy. Następnie nauczano malarstwa w ramach Szkoły Sztuk Pięknych. A dopiero od 1971 roku włada tutaj Instytut Archeologii. Studenci archeologii podczas zajęć mają kontakt z wyjątkowymi zabytkami ze starożytnego Egiptu, Grecji czy z szeroko pojmowanej Italii. Wspaniałe greckie amfory, pewne dyskusyjne artefakty, które budzą pytania odnośnie ich autentyczności, sprawiają, że ta kolekcja jest tak fascynująca i wyjątkowa. Pamiętajmy, że pracownicy Instytutu Archeologii oraz studenci prowadzą badania na całym świecie, stąd kolekcja ta zapewne będzie poszerzana.